Czy BYD Atto 2 ma pojemny bagażnik? Jeśli Was to zastanawia, sprawdźmy. Tak, ma. Bez rozłożonych kanap jest to 400 litrów pojemności, a przy rozłożonych kanapach 1390 litrów. Wyobraźcie sobie, ile worków ziemniaków tu zmieścicie. Pojemny. Czy w BYD Atto 2 występuje silnik? Sprawdźmy. Jest i to nawet elektryczny. 177 koni mocy, 7,9 sekundy do setki. Jest. Woja, a powiedz z tymi. LEDy on ma? LEDy on ma. A weź poka. A pa. Ty Normalnie. Mryga i świeci. Strykasz i mrygasz. Genialne i nowoczesne. Dokładnie. Wuja, skoro on jest taki nowoczesny, można go otwierać za pomocą karty NFC, składają mu się te lusterka, a otwierają mu się szyby? A i tu Cię zaskoczę, bo tak. Pokaż. I to prawdopodobnie wszystkie 4. Niesamowite to. Zaraz zobaczymy. Wow, nie no. Stary, jest wygryw. To jeszcze lepiej. Wiesz, że można je takim samym sposobem zamknąć? Nie mów. No nie, stary, ja jestem pozamiatany w tym momencie, nie? Widzisz, zatkało kakao? No zatkało. Jak widzicie, auto ma bryłę, lampy, lusterka, koła, nawet wlew. Czy Ty możesz skończyć gadać te głupoty i po prostu możemy nim pojeździć? Wuja, ale tak się to powinno podobno robić. Ale po naszemu ma być tanio. Dobrze, zróbmy to tanio, tak jak zawsze. I nie konkretnie. Okej, Chodźmy. chodź, Czekaj, zamknij ten zamknę, wlew. Sam się nie zamknie przecież. A takich bajerów to nie ma, że się sam zamyka A wlew, co? pewnie niedługo będą. Dziś z nami BYD Atto 2. Czyli mieszczuch z segmentu B. To jest takie autko dla rodziny 2 plus 1 plus zwierzątko. Jakieś takie małe, niewielkie, niewygórowane żyjątko. Jeździliśmy nim cały weekend, sprawdzaliśmy. No i słuchajcie, ogólnie doszliśmy do takiego wniosku, że auto jest bardzo przyjemne pod względem tego na przykład, jak zużywa swoją energię. Producent deklaruje nam tutaj zużycie energii na poziomie 14 kW. My, jeżdżąc nim w mieście w trybie normal, tak naprawdę normalnie mamy 12,4 kW na 100 km i to jest bardzo nas zadowalający wynik. Oczywiście, że jeździliśmy też nim troszkę szybciej na S-kach. Ten wynik podskakiwał tam w granicach 17 kW. Ale to takie warunki. No. Ale to też warunki i też nie chcieliśmy go tak sprawdzać, bo to jest auto typowo miejskie. No i teraz jest pytanie, Czeks, co o nim jakby wspólnie myślimy? Czyli myślę, że mogę pozwolić sobie powiedzieć do nas dwóch, że jest to taki neutralny samochód, który jest po prostu takim motoryzacyjnym, elektrycznym rosołkiem. Tak. Wszystkim. Nie ma cech negatywnych, które by nas gdzieś tam kuły w każdą stronę. Nie ma też zachwytów, ochów i achów, jaki on nie jest cudowny, jakby miało to miejsce w przypadku, nie wiem, Sila czy Silajona. On jest po prostu dobry. Tak, jest po prostu dobry, jest skuteczny. Robi to, co powinien, czyli w tym segmencie B, jeśli chodzi o 90% swojego życia spędzać będzie w mieście. I tak, tutaj powiemy Wam, że do miasta jest bardzo fajny, jest bardzo zwrotny, ma świetny promień skrętu. To jak każde BYD naprawdę nas zachwyca, jeśli chodzi o promień skrętu. Co dodatkowo? Dodatkowo bateria 45 kW netto. Tak. Producent deklaruje nam tutaj w granicach 300 km do 300 nawet 50 na jednym ładowaniu. Czy się z tym zgadzamy? Myślę, że w okolicach 300 jesteśmy w stanie tym autem przejechać. Dokładnie. Nawet jeżdżąc tak jak ja, czyli traktując jak zwykłe auto, nie umiem tymi elektrykami jeździć, ciężko jest mi się tego nauczyć. Ale dałbym radę, myślę, obrócić 300 w mieście tym samochodem na jednym baku. Tak, na tym jednym ładowaniu faktycznie to około tych 300 km będzie tutaj jak najbardziej do zrobienia. Oczywiście jak to BYD zostawili nam fajny ekran, kamery 360, dodatkowo ten ekran oczywiście, że robi tak zwanego fikołka, Tak. co dla nas jest fajne, po prostu. Od pierwszego BYD uwielbiamy ten ekran i cieszymy się, że go mamy także i tutaj. Dokładnie, lubimy to. Bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o wykonanie tutaj przetłoczeń. W środku klamki są ładne. Jak zwykle fotele. Fotele BYD zrobiło tutaj troszkę twardsze, ale one są naprawdę bardzo dobre i
nie możemy się do nich po prostu przyczepić. Jedyna nasza uwaga to jest to, że w wersji, której mamy design, nie mamy Wentylacji nie mamy wentylacji. Podgrzewanie tych foteli jest, wentylacji w nich nie ma. Ja akurat lubię te wentylowane fotele, no ale powiedzmy sobie, że cena 140 000 za Atto 2. Oczywiście, jeśli chodzi o program nasze e-auto, jeśli chcecie szczegółowe informacje, sprawdźcie sobie sami. Jest tam bardzo dużo kryterium, które można spełnić. Nie trzeba, a można. Tak, no, My firmę, patrzymy- nie firmę, kartę dużej, Tak. małej, średniej, dziwnej rodziny. Tak, no, Każdej rodziny. tak. Więc tak, tych rzeczy jest dosyć sporo. My patrzymy na przykład pod tym względem, że jeśli bierzemy auto na firmę w leasing, dostajemy z bata minus 30 000, więc to auto finalnie nas wyjdzie 110 000. Czy w kwocie 110-140 000 uważamy, że to auto jest dobre? Myślę, że jest to uczciwa cena za bardzo uczciwy samochód. Też tak uważam. Uważam, że na przykład właśnie tak jak widzicie panoramiczny dach, które BYD wkłada do każdego swojego modelu, oprócz do Delfina Surfa. Tak, Delfin Delfin go nie ma, ale ma czarną podsufitkę, która jest ładna. Tak. Słuchajcie, Atto 2 na pewno, jeśli chodzi o auto, miejskie auto dla kogoś, kto nie będzie szukał wrażeń z rajdówki, jest bardzo fajnym pomysłem. Fajne ekrany, jeden, czy to ten główny, czy ten czy przed kierowcą, one są bardzo czytelne, bardzo wyraźne, są dobre. I ja uważam, że jeśli byśmy mieli go ocenić w takiej wersji szkolnej znowu, czyli od 1 do 6, ile mu byśmy dali? Myślę, że uczciwą oceną, biorąc pod uwagę całokształt tego samochodu, jego neutralność i skuteczność, bycie tym właśnie rosołkiem motoryzacyjnym, 4 plus 4,5. Ja mu dam też takie 4,5, czyli taka dobra ocena, to jest szkolna, Tak. której nie trzeba poprawiać i tutaj bym się właśnie na tym skupił. Auto jest dobre i to jest dla nas najważniejsze, że segment B ma spełniać swoje zadanie, jeśli chodzi o miasto, plus od czasu do czasu może jakaś trasa. Tak, no jest to w pełni funkcyjne. I to auto takie jest. Ma kawałek bagażnika, ma dosyć dużo miejsca z tyłu, z przodu czujemy się wygodnie, nie jesteśmy tutaj tacy ściśnięci. Absolutnie. Więc okej, to co segment B powinien mieć, to auto ma. I tutaj właśnie jest fajne to, że BYD do każdego segmentu coś wkleiło, zrobiło to moim zdaniem dobrze, ale oczywiście fajne jest to, że dzisiaj mamy tylu producentów i każdy może sobie po prostu wybrać to, co będzie Wybór jest chciał. genialny. No BYD ma dość duży line-up tych samochodów i w tym momencie jest to dość ciekawa całkowicie, jeśli chodzi o całość alternatywa dla aut europejskich, które ostatnimi czasy są naprawdę bardzo, ale to bardzo drogie po prostu i stają się coraz mniej przystępne. A Chińczyki w postaci np. BYD, Jayco i tym podobnych producentów są naprawdę dostępne dla tych ludzi. Tak, tak. Co możemy tutaj jeszcze na przykład docenić w tym aucie? Docenimy na pewno jego przejrzystość, bo ja to się śmieję, że trochę się czuję jak w akwarium, pozytywnie, dlatego, że on jest tak ładnie przeszklony, tak dobrze jest to zrobione, że on nam się wydaje większy we wnętrzu niż faktycznie jest. Tak, no szyby są gigantyczne. Ilość światła, która wpada do środka jest niesamowita po prostu. No, przestrzeni jest od groma, bo dookoła nas. Dokładnie. Bardzo ładnie zaprojektowane tylne lampy, bo znowu jest inny design tej tylnej całej listwy zrobiony, to też dam na plus. Nagłośnienie standardowo w BYD jest po prostu dobre, akurat tutaj powiem dobre, ponieważ wiadomo, że jest to samochód klasy niżej, więc to nagłośnienie też jest klasy niżej, ale ono jest dalej bardzo dobrym Nie pierdzi, systemem. dźwięk jest przejrzysty, przyjemny w odbiorze, mnie się bardzo dobrze w nim słucha. Podświetlenie LEDowe na drzwiach mi się podoba, jest bardzo ładnie Tak, te wkomponowane. trójkąciki są Tak, fajne. taki trójkącik LEDowy jest bardzo ładnie tutaj wkomponowany. Jeśli chodzi o ładowarka indukcyjna, gałka zmiany biegów, która znowu wygląda inaczej, ale jest dalej designerska, jest takim Ale na przy- dobrym Przy tej poziomie. gałce jeszcze poczekaj, bo ten Wichheister ma coś, co było w starych automatach. Ten Tak, to jest guzik też fajne. z boku unlock.
żeby można było Dokładnie. przerzucić między trybami jazdy. To jest fajne. Tutaj musicie wcisnąć pedał hamulca, dodatkowo nacisnąć unlock i dopiero możecie wrzucić drive. Tak. I to jest też fajne, znaczy nam się to podoba. Ja to lubię, bo jestem staromodny w pewnej materii, jeśli chodzi o samochody i wręcz łezka wokół mi się zakręciła. Boże, mam to, co miałem w starych samochodach. Tak, i to jest naprawdę dla jest nas, super, no. dla nas jest to super. Więc my uważamy, że tak jak to Czeks powiedział, to jest taki babcinny rosołek. On jest po prostu dobry, każdy go lubi, każdy od czasu do czasu zje i tutaj mamy to samo. To jest bardzo dobre auto dla rodziny, tak zwanej małej rodziny. Dodatkowo dla osoby, która szuka pierwszego elektryka, ale nie chce, żeby ten elektryk udawał auto sportowe, czy posiadał 530, 600 koni, czy 800 koni. To tak, jak najbardziej, jeśli ktoś sobie szuka takiego elektryka, który ma być mocno funkcjonalny, przypominać dalej zwykłe auto, to tutaj myślę, że się odnajdzie. Tak, no to auto udało się w tej materii właśnie. Nie wiem, czy to był zamysł producenta, ale nasze odczucia są Takie takie, odczucia mamy. że jest to fajny, skuteczny samochód na co dzień. Jako pierwszy elektryk też będzie bardzo fajnym rozwiązaniem, naprawdę. Tak, ja też tutaj się zgodzę, że to będzie po prostu bardzo fajny pierwszy elektryk, jeśli chodzi o to, że ktoś nie szuka w nich mocy, bo właśnie ja na przykład poszukuję. Tak? Aczkolwiek wolny wcale nie jest, bo mamy 177 koni, 290 N, że to jest elektryk, wciskam w podłogę, No nie, no jak Jestem, to elektryk, nie? on naprawdę fajnie idzie. to lubię więc chyba w tych autach najbardziej, wiesz? Co dodatkowo, właśnie widzisz, przypomniałeś mi teraz, co na pewno postawię tutaj bardzo duży plus, bo jak przycisnąłeś, to sobie przypomniałem. Wyciszenie. Oj tak, wyciszenie tu jest naprawdę bardzo przyjemne. W Tak, tym segmencie? słuchajcie. Nice. Wiemy doskonale, że to auto nie posiada silnika spalinowego i wiemy, że nie posiada rury wydechowej i wiemy, Nie robi brum. że nie robi wrum wrum, Tak. ale nie ma świstu z uszczelek, nie ma jakichś takich dziwnych zachowań, bo mieliśmy okazję go ogrywać, mieliśmy połączone telefony, nie sparowaliśmy się bluetoothem i normalnie przez telefon na głośno mówiącym można było rozmawiać. Naprawdę są bardzo dobrze wyciszone i ja uważam, że to jest następny plus dla BYD, bo nie znaleźliśmy jeszcze, żeby w którymkolwiek modelu było źle. No nie, nawet najtańszy Delfin był fajny. Delfin w ogóle, wiesz, mi on sprawił uśmiech i uważam, że to jest super autko, taki mały, jak ja to powiedziałem, pchła pierdek i on jest świetny. Tak. Co do Atto 2, to co do Atto 2, ja myślę, że na pewno znajdzie on swoich nabywców, ponieważ po prostu będzie wykonywał te zadania, do których on został stworzony. Miasto, czasem trasa, przewieźć coś, kogoś, pojechać nim na zakupy. Tak, taki... Pojechać nim do Castoramy, wziąć, kupić farbę, wpakować drabinę, wrócić do domu, zrobić remont, pokłócić się z partnerem, partnerką. Tak, idealnie się. On się będzie idealnie w tym W spisywał. tym się do tego się spisze, w takim właśnie zwykłym, codziennym życiu, bez bycia wydumanym tworem. Dokładnie, bo moim zdaniem Seal jest fajnym sedanem. Sea Lion jest świetnym, prestiżowym Jest epicki SUV-em. w tej materii, naprawdę. Delfin to jest segment A, ale to jest po prostu pchła, która Tak, ma fajny segment, wściekliznę. że to się w głowie nie mieści. Tak, Tam to jest pchła, która ma wściekliznę, tylko pozytywnie, więc UDMI jeszcze. UDMI, który jest po prostu hybrydą, więc on super nam się nim jeździło, super w ogóle mi pasował ten wygląd jego, zawieszenie mi pasowało, no i ta hybryda, wiadomo, bo teraz rozmawiamy o elektryku, ale tam wygrywał on na pewno Zasięgiem przede wszystkim. i tą hybrydą, która była genialnie stworzona. Tu mamy jakby Atto, które jest elektryczne i patrząc pod względem tych wszystkich elektrycznych aut, jeśli chodzi o BYD, poprawność. Po prostu następny raz udowodnili nam swoją poprawność. Jest dobrze. Tak, umieją projektować te samochody, umieją w tę grę, trzeba to im oddać, naprawdę. To jest 5., 6. samochód, nie wiem, już straciłem rachubę, tyle tego było, ale tu w żadnym aucie nie było, wiesz, takiego potknięcia, nie? Tak, nie było tych potknięć i tutaj znowu deska rozdzielcza jest inna, inny jest ten wyświetlacz, mniejszy, większy, nawiewy są też inne. Oni troszkę przekopiowują i zostawiają. To jest fajne, Tak, że ale każdy coś jest innego inny, dalej, nie? tak, Tak. i to jest super. Więc słuchajcie, kończąc temat,
Nasza ocena, jeśli chodzi o Atto 2, to jest po prostu 4 z plusikiem, jeśli chodzi o segment B, czyli wykonuje swoje zadanie poprawnie, jest takim właśnie babcinnym rosołkiem. Tak. Lubimy go, jak wpadniemy, to zjemy. I z tą myślą Was zostawimy na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.